Siemacie moi drodzy, dzisiaj jeździmy kolejnym dosyć świeżym motocyklem. Jakoś ten rok się zaczyna tak, że mam same świeżynki i nie ma kiedy jeździć starociami, ale trudno, będzie później. Dzisiaj przed Wami Triumph Tiger 900 Rally Pro. Więcej to już nie mogli dołożyć tych nazw. A czy jest taki Rally Pro? Za chwilę Wam opowiem. Zostańcie ze mną, jedziemy. Słuchajcie, Tiger to jest dość stara już marka, w sensie model od Triumpha. Pierwszym takim chyba na maksa spopularyzowanym Tigerem był 955i. Poprzednikiem tego Tigera jest 800 i w 2020 roku pojawił się 900 Rally Pro. Z kim ma konkurować? No wiadomo, z najlepszymi na rynku. Jest troszeczkę mniejszy i troszeczkę słabszy od Afriki Twin 1100. Jest na poziomie Ducati Desert X-a, ma konkurować pewnie z KTM 890 Adventure czy Husqvarną Norden. No i do tego wszystkiego właśnie doszusował Tiger. Ja wiem, jak zawsze Wam mówię, że wygląd rzecz gustu, ale szczerze powiedziawszy, Tigery nigdy mi się nie podobały. I mówię to poważnie od 955 i po współczesne, za wyjątkiem pierwszego 1200 Explorera. Tamten mi się podobał, ale był tak przytłaczający, że jak pierwszy raz na niego usiadłem, to bak sprawiał wrażenie tak ogromnego, że można by tam nakryć do stołu na obiad dla 5. 900 Rally Pro na szczęście jest sporo mniejsza. Czy to jest ładne, te lampy? Mi się nie podobają, wolę inne, ale jak wspominam, wygląd rzecz gustu. Natomiast to, co koniecznie musicie zwrócić uwagę, to fakt, że ta lampa jest znacznie mniejsza niż w 800. Trochę przerobiono też mocowanie tej lampy, przerobiono też dzióbek, który w każdym szanującym się adventure bike'u musi być. Sytuacja wygląda dużo lepiej. Tutaj te owiewki są mega fajne i słuchajcie, dzięki tym gmolom, to są gmole czego tam? Czekajcie. Outbacka. No, leżał dzisiaj tak dobre parę razy. I nic się nie stało, a szczególnie te fajne winglety, które mamy tutaj, się nie połamały. Mi niespecjalnie podoba się w ogóle konstrukcja Tigera i nawet nie do końca chodzi o jego wygląd, ale jak się przyjrzycie, to jest tak bardzo dużo motorka w motorku z przodu, a bardzo mało motorka w motorku z tyłu motorka. I to mi przypomina trochę, pewnie niektórzy będą chcieli mnie powiesić za to porównanie, ale starą XTZ 750 Super Tenere, w której też była podobna sytuacja. Mówiłem na filmie, że wtedy mierzyłem w porównaniu do Biga rozstaw osi i odległość od miejsca, gdzie siedzimy, do kierownicy, i o ile rozstaw osi był identyczny, to do kierownicy było 10 cm dalej. I tutaj w tym Triumphie też jest podobnie. No ale każda potwora znajdzie swojego amatora, więc na bank się wielu ludziom podoba. Kontynuując, polecimy z tym, co mi się w nim nie podoba. Jak zobaczycie tutaj sobie, to zobaczcie, mamy te takie piękne winglety i wyloty od wentylatorków z chłodnicy, po obydwu stronach identycznie. I sporo osób narzeka, że to nadmuchuje gorące powietrze, szczególnie w bardzo gorące dni. Jest to upierdliwe, bo dmucha prosto w kolana i gotuje kolana. Ja tego nie jestem w stanie sprawdzić z dwóch przyczyn, dlatego że po pierwsze, jako kurdupel moje kolana kończą się gdzieś tutaj. Zresztą zaraz Wam to pokażę. Słuchajcie, zasaję tylko na niego. Zobaczcie mniej więcej, gdzie mam kolana. Kończą się tutaj, więc to wylatujące powietrze ma sporą szansę omijać de facto moje kolano i wcale w nie uderzać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy u progu wiosny, więc wcale jeszcze nie jest gorąco. Ciężko stwierdzić. Będziecie musieli napisać w komentarzach. Dobra, lecimy dalej. Co mi się nie podoba w Triumphie, to rzecz, którą zobaczyłem na premierze tego motocykla w 2020 roku na targach w Excelu w Londynie.
No zobaczcie, jak to jest pochetane. Czekaj, aż Wam przybliżę. Zobaczcie te spawy. Dosłownie dzisiaj rano oglądaliśmy Voyage 300 AC i jest ładniej pospawany niż to. Na tej srebrnej takiej ramie, dziwny kolorek, ale bo tu jest w ogóle właściciel motocykla się śmiał, że to jest jakiś dziwny ulep, dlatego że tu mamy czarną ramę, biały bak, takie ciemno-grafitowe rączki dla pasażera, srebrną ramę, to jest dołożone, to nieważne, ale teraz zobaczcie, aset pasażera, nie wiem, czy w tym świetle możecie dobrze nie widzieć, ale jest jeszcze w innym odcieniu srebra. No po prostu pomazaniec, nie? No i pospawany jak zażygany, strasznie. Rzecz, która mnie wkurzała od pierwszego przysiągnięcia się do tego motocykla właśnie w Excelu w Londynie 3 lata temu, to tu mamy taką osłonkę na tą ramę, która tu schodzi pod bakiem. Przy moim wzroście i przy wielu innych wzrostach, dosłownie chyba tylko Kamil z Fotomotoblog nie narzekał na to, uderza w ten nerw, który macie od wewnątrz kolana i to jest tak upierdliwe i wkurzające i nie wiem, jak oni to zaprojektowali i jak testowali ten motocykl, że nie zwrócili na to uwagi. Chyba że wszyscy testerzy Triumpha jeżdżą w Vortezach, to wtedy spoko. Poza tym pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która mnie wkurza i mi się nie podoba. Odpalimy sobie interfejsik. Oczywiście mamy wielki TFT, o tym już dzisiaj nie ma sensu mówić. Mamy tryby jazdy. Tutaj, jeśli jeździcie poprzednimi Tigerami, to też będziecie w domu, bo się nic nie zmieniło i jest generalnie tak samo jak było. Guziczki. Fajnie, że jest oddzielny guzik od zmiany trybu jazdy. Patrzcie, tam rotuje nam, ale żeby ustawić sobie na przykład Offroad Pro, to on nie jest jeszcze ustawiony, bo jeszcze muszę go zatwierdzić, muszę wcisnąć tutaj pyk i dopiero jest wtedy zatwierdzony. Natomiast to, co widzicie, ta ładna wizualizacja, to oto tutaj, to jest wyświetlacz obrotów silnika. I to jest tak bardzo bez sensu. Zobaczcie. Nie odpalę go, tak? I teraz zobaczcie. Tu się wyświetlają aktualne obroty i w miarę wzrostu obrotów idą w tą stronę, patrzcie. No tak bez sensu jak tylko się da i co prawda jest kilka ustawień designu wyświetlacza, tak jak chociażby w Husqvarnie czy coś, ale w żadnym nie da się zmienić tego głupiego sposobu pokazywania obrotów. Bez sensu. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do plusów, bo tak trochę go przyrostowałem, ale wiem, że to lubicie. Nie podoba mi się ten silnik do jazdy w terenie. Z prostej przyczyny jest go tam za dużo. Po pierwsze, wcale nie jestem fanem tripli. Po drugie, mamy tutaj 95 koni z leciutką górką, 87 N z 888 cm w 3 cylindrach na T-planie, czyli na crossplane, tak normalnie nazywanym, czyli ze zmienioną kolejnością odpalania cylindrów i ma więcej mocy i momentu z dołu. Jest tego za dużo. Po prostu jest za agresywny, zamiata tym motocyklem momentalnie. Dalej podtrzymuję swoją tezę, że 70 koni w teren to jest idealna ilość. 95 z górką, aż za dobrze. Ale za to jak zapierdziela po asfalcie. Dobra, bo ja się tutaj, wiecie, nad nim strasznie pastwię, a tak naprawdę to jest całkiem niezły motocykl. I niektórzy twierdzą nawet, że w klasie tej wyższej średniej, bo już wcale nie uważam, że średnia klasa adventure'ów jest jednolita, tylko dzieli się już na tą taką niższą średnią, gdzie jest Tenere czy Tuareg chociażby i wyższą średnią z KTM-ami, Afrykami i między innymi Tigerem, że w tej wyższej klasie średniej to jest jeden z najlepszych motocykli, a być może dla niektórych nawet najlepszy. Więc co jest w nim super? Po pierwsze, motocykl prowadzi się totalnie jak złoto po asfalcie. Znika całkowicie jego masa, jest mega zwrotny, wszelkie manewry robi bez zająknięcia, super jedzie. Problem w jeździe na asfalcie jest taki, że obawiam się, że bardzo łatwo na nim stracić prawo jazdy, bo zanim się zorientowałem, miałem chyba z 1,4 ze złoty 40 i pomyślałem sobie, ojoj, a to ja dopiero szósteczkę lekko wrzuciłem i wcale go nie kręcę na wysokich obrotach, a on tak dziduje. No i jeździ super. Tak samo elegancko hamuje, no ale słuchajcie, mamy tutaj regulowane zawieszenie Showa, manualnie regulowane, ale napięcie wstępne i odbicie możemy sobie przeregulować. Mamy oczywiście pełną elektronikę, czyli tempomat, mamy ride by wire, mamy świetne hamulce z cornering ABS-em od Brembo.
nie muszę tego już dzisiaj mówić na temat każdego motocykla, bo mają to wszyscy. Swoją drogą ciekawostka, kiedyś droczyłem się z przedstawicielem Triumpha na targach, który mi strasznie zachwalał jeden z nowych modeli i mówię, stary, powiedz mi jedną rzecz, której nie ma konkurencja, a ma tylko twój motocykl, nie? Trochę mnie za to zniepolubił. Prawda jest taka, że dzisiaj wszystkie są super. To do tego dążę. Jak jeździ w terenie? No w terenie jak to na takie już trochę przerośnięte motocykle. Mnie strasznie wkurza ta jego masa z przodu. Prześwit też nie jest jakiś super mega za bogaty, ale do tego, do czego on został stworzony, czyli nie do popierdzielania, wiecie, tutaj w poprzek, na przykład tego lasu, który jest za mną. Nie róbcie tego, dzieci. Nie jeździcie w poprzek lasu. Ale gdyby on miał być zbudowany do jeżdżenia tu w poprzek, to byłby krosówką, a nie jest. Jest touring bike'iem, który ma możliwość popylania po szutrowych trasach, po takich szczególnie tych równiejszych, szybkich szutrach. No idzie jak zły i naprawdę prowadzi się super. Słuchajcie, jeśli do tego kupujecie motocykl, do wałęsania się po leśnych szutrach, on naprawdę zrobi w tym momencie robotę. Zawieszenie szoła przód, tył, regulowane i z przodu i z tyłu, ustawicie sobie pod swoją masę, pod swoje preferencje i on będzie robił to, co chcecie. Tutaj mamy co prawda akcesoryjną szybę, ale w oryginale też da się tą szybę podnosić, opuszczać, więc i do jazdy takiej powiedzmy enduro i do jazdy szosowej jest naprawdę spoko. Co mogę powiedzieć? Mogę Wam jeszcze powiedzieć, czy bym go chciał. No to jakby mi dawali za darmo, to bym chciał. A jakbym miał go sobie kupić, to bym go nie chciał, bo bym sobie wymyślił coś, co jest bardziej pod moje preferencje. Ale to są moje preferencje, a Wasze mogą być takie, że chcecie zarąbiście, komfortowo i wygodnie, bo ten silnik na T-planie naprawdę robi fajną robotę. Jeśli chcecie sobie komfortowo popylać po świecie i okazjonalnie zjechać sobie na takie dróżki, jakie widzicie na przebitkach, no to motocykl naprawdę może spełniać Wasze oczekiwania w 100%. Wiecie, bo Mati się martwi, że on jest taki uwalony i wygląda, że o Boże, ten łańcuch, wszystko w błocie, a ja właśnie mu mówię, sprawdzamy ile przejechaliśmy, ale przejechaliśmy 103 km. Przejechaliśmy 103 km. Z tego 103 km zdecydowaną większość przejechaliśmy offroadem. Więc jak ten motocykl ma wyglądać? Poza tym, po to go wzięliśmy tutaj, i żeby sprawdzić, jak jeździ w offroadzie, bo po szosie wiadomo, że jeździ super. Więc przejechaliśmy 103 km. Zdecydowaną większość offami, polnymi drogami, szutrami, po błocie się obżechtaliśmy, leżał kilkakrotnie i dał radę. I sprawdziliśmy go w takich warunkach, w jakich będziecie używać. Więc jeździ, robi robotę. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy na koniec, która mnie totalnie wpienia, bo mamy 2023 rok i elektronika w tym Triumphie, nie pamiętam w jakim trybie go zostawiłem. I za każdym razem po odpaleniu odpala mi się w trybie road i jeśli jesteśmy tutaj w takich okolicznościach przyrody, to musimy to zmienić, od nowa na off-road albo off-road pro. Swoją drogą tych trybów trochę tutaj jest i działają bardzo fajnie i rzeczywiście jest wyczuwalna zmiana. Tutaj czujemy, że jeśli dowalimy sport, to jest sport i idzie utututu. Jeśli road, robi się zdecydowanie łagodniej na manetce, fajniej, bardziej płynnie. Jeśli przełączymy się w off-road, szczególnie w off-road pro, wywala nam kontrolę trakcji całkowicie, wywala ABS z tyłu, ABS z przodu przechodzi w tryb off-roadowy i jest fajnie, bezpiecznie, ale łoi i hamuje. I jest super. Przygoda krótka z Triumphem 900 Rally Pro, bardzo przyjemna. Fajny motocykl, ja bym go sobie nie kupił, nie jest to do końca moja bajka, ale może być Wasza. Komfortowy tourer z opcją zjeżdżenia na szutry jak najbardziej. W trasie rewelka, w offach, turystykę polnymi drogami opędzi. I nie będzie go za bardzo bolało, ani Was. I macie milion opcji, bo na przykład ta kanapa co prawda jest w ogóle customowo przerabiana, ale Triumph oczywiście już od dawna, od wielu lat oferuje kanapy, oprócz standardu kanapy low, kanapy komfortowe, wyższe, więc możecie sobie go skustomizować troszeczkę. Miałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo się walnąłem.
Szyba jest oryginalna, uchwyt jest akcesoryjny. Nie wiem, po co Mati sobie to zrobił, bo oryginalnym uchwytem dało się ją podnosić i opuszczać jedną ręką w czasie jazdy, a tu musi używać dwóch. I sobie zamienić w stryjek, siekierkę na kijek. Tyle ode mnie. Piszcie, jeśli macie, jakie są Wasze spostrzeżenia, co Wam się w nich podoba, co Wam się w nich nie podoba. A ja widzę Was w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Żeby EvoTecha zamontować, żeby tutaj sobie pompomało pod tym. Ja wiem, po co to zrobiłeś, ale... Żeby zaraz mówił w dziele jakimś patykiem ciepnego.